Dzień dobry. Zapewne wielu właścicieli posesji albo na przykład garaży szeregowych lub takich działkowców jak ja boryka się z problemem takich oto roślin płożących, chwaścików w kostce brukowej. U mnie to nie wygląda estetycznie, ponieważ te płyty, które tutaj mam, są stare i brzydkie. No, ale taki urok mojej działki. Jest wiele sposobów i alternatyw, aby pozbyć się takich właśnie niechcianych chwastów. Najczęściej są to metody chemiczne, można też wyrywać ręcznie. Są w sprzedaży również takie specjalne opalarki do takich chwastów, ale ja chciałem Wam dzisiaj zaprezentować mój taki chyba autorski projekt, który wymaga odrobinę czasu, ale naprawdę jest skuteczny pod warunkiem, że stosuje się go dosyć regularnie. Pokażę Wam krok po kroku, jak usuwam takie chwasty. Sposób oczywiście nie wymaga absolutnie żadnych nakładów finansowych. Wystarczy nam taka oto metalowa konewka lub jakiś duży garnek z uszami. Jeśli mamy już któreś z tych naczyń, musimy sobie go napełnić wodą. No i to już jest połowa sukcesu. Zobaczcie, co robię dalej. Kolejnym etapem jest zagotowanie tej wody, którą mamy właśnie w tym garnku albo w konewce. W tym celu ja rozpalam sobie taki mój piecyk działkowy. Można również sobie rozpalić ognisko i na takich hakach zawiesić na przykład garnek. Można również wykorzystać wodę przygotowaną w naszej domowej kuchni. Na przykład jeśli gotowaliśmy parówki i tym podobne. Taka woda również nada się właśnie do celu, który zaraz Wam zaprezentuję. W takich właśnie polowych warunkach można połączyć dwa w jednym. Można na przykład spalić sobie uschnięte gałązki, które pozostały nam po jakimś cięciu, no i przy okazji właśnie zagotować wodę. Jedyną wadą tego właśnie sposobu jest dosyć długi czas oczekiwania, aż ta woda się zagotuje. Ponieważ tej wody jest dosyć sporo, więc proces doprowadzenia jej do wrzenia jest dosyć długi. Ale na koniec na pewno się opłaci, tym bardziej, że jest zupełnie darmowy. Nie musimy kupować żadnych środków chemicznych. Wystarczy w zupełności to, co mamy pod ręką. Rozpalenie takiego paleniska w jesienne dni jest bardzo, ale to bardzo relaksujące. Czas potrzebny na zagotowanie wody możemy poświęcić na inne prace ogrodowe lub po prostu zwykły odpoczynek na leżaczku w pięknych okolicznościach przyrody. Ograniczajmy stosowanie środków chwastobójczych, ponieważ są one szkodliwe i dla nas, i dla zwierząt, i dla przyrody. Moja woda w tej oto konewce już powolutku zaczyna wrzeć, więc będzie gotowa do zastosowania. Kiedy woda osiągnęła już temperaturę wrzenia, możemy przystąpić do działania. Ale musimy się do tego jeszcze jakoś przygotować, ponieważ uwierzcie mi, że ta konewka jest wręcz gorąca. Musimy użyć specjalnych grubych rękawic lub jakiejś takiej dosyć grubej szmatki, aby móc zdjąć z naszego pieca czy też ogniska tą właśnie konewkę.
No i możemy przystąpić do działania. Ja sobie zwykle tutaj takie trudno dostępne miejsca do koszenia wybieram, na przykład tutaj podpórkę pod winogrono. No i oczywiście te nieszczęsne płożące chwasty w tych moich kostkach chodnikowych. Działa to również bardzo dobrze na takie samosiejki drzewek, czyli na przykład dębu czy też orzecha. Czasami zdarzy się, że wiewiórka przeniesie gdzieś taki właśnie orzeszek, no i on się gdzieś zakleszczy, a po jakimś czasie wyrasta z tego drzewko. No i zobaczcie, efekt po 3 godzinach w okolicach tej metalowej rurki wszystkie chwasty zostały porażone wrzątkiem. W to miejsce tego wrzątku nalałem naprawdę dużo, no i efekt jest bardzo widoczny. Zaraz pokażę Wam, jak to wygląda w przypadku płytek chodnikowych. Tutaj efekt nie jest może zbyt spektakularny, ale widać, że wrzątek również zadziałał. Zobaczcie. Wszystkie te rośliny płożące zbrązowiały i obumarły. Za jakiś czas to wszystko wyschnie, no i nie będzie po tym absolutnie żadnego śladu. Ten wrzątek powinien być aplikowany w sposób punktowy, czyli bezpośrednio na roślinę. Wtedy jest pewność, że ta roślina naprawdę ucierpi. Jak widzieliście, ja te płytki po prostu zlałem tym wrzątkiem, no i tak nie do końca to wyszło fajnie. Ale część roślin jest, jak widać, spalona i przez jakiś czas będziemy mieli święty spokój właśnie z tymi chwastami płożącymi. Podkreślam przez jakiś czas, ponieważ natura jest jaka jest, no i znowu to wszystko odrośnie. Tutaj jedynie na tą trawę nie zadziałał ten wrzątek. Być może zacznie działać dopiero za jakiś dłuższy czas. Zobaczymy. No ale generalnie operacja się udała. Część tych chwastów zniknęła. No i biorąc pod uwagę, że jest to darmowy sposób, jestem zadowolony. Trzymajcie się. Cześć!